stop thinking, barely breathing. This night's so cold. Oto nowa Fiesta. I nie wiem, czy to słychać, ale mówię to z pełnym przekonaniem, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że ona się zmieniła bardzo. Jest nowocześniejsza, ma bardziej łagodne linie, jest bardziej obła, taka modernistyczna, powiedziałabym. Zmieniły się oczywiście reflektory, jest tu zupełnie inna atrapa, ale dzięki niej oczywiście wygląda bardziej jak miniaturka Mondeo. To właśnie w tej atrapie sprawne oko wypatrzy różnicę między 4 wersjami. Topową, najdroższą i pierwszy raz oferowaną w Fieście Vignale, sportową ST-Line, Titanium czy Trend. Oczywiście każdy wariant ma inne wyposażenie i styl, ale wszystkie odmiany można personalizować. Wspaniale wyglądają wersje z kontrastującymi kolorami dachu i lusterek. Z tyłu klosze lamp wkomponowano poziomo w bryłę, więc dają wrażenie większej szerokości nadwozia. Pod maską tkwi motor, który może mieć 3 warianty mocy do wyboru: 100, 125 i 140 koni. To turbodoładowana benzynowa jednostka 3-cylindrowa. Jest ona skonfigurowana z 6-biegową manualną skrzynią, nową, bardzo sprawnie działającą. Natomiast w opcji jest też automat. On występuje jedynie ze 100-konną jednostką napędową i wówczas możemy się spodziewać także łopatek za kierownicą. Jeśli jesteś fanem diesli, masz do wyboru 2 odmiany silnika wysokoprężnego o pojemności 1,5 litra TDCi, oferowanego w wersji o mocy 85 lub 120 koni mechanicznych. W Fieście znalazło się np. rozpoznawanie znaków drogowych znane z większych braci w gamie Forda, ale i czujniki monitorujące trasę do 130 metrów przed autem. To więcej niż długość boiska do piłki nożnej. Szerokokątna kamera w większym zakresie kontroluje ruch pieszych, system więc minimalizuje ryzyko potrącenia nocą. Na pokładzie nowego modelu znalazł się też układ zapobiegania kolizji, gdy będziesz manewrować parkując auto. Zresztą w sumie nie musisz tego robić. Auto znajdzie odpowiednie miejsce, zaparkuje za Ciebie ruszając kierownicą, zarówno przy parkowaniu równoległym, prostopadłym, jak i wtedy, gdy będziesz chcieć wyjechać z pomiędzy ciasno zaparkowanych obok aut. Wystarczy wówczas tylko wykonywać polecenia systemu. Podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, podgrzewane dysze, spryskiwacze i szyba. Od samego wymieniania można się rozgrzać. Ale można się też szybko schłodzić, ponieważ po raz pierwszy w Fieście zainstalowano panoramiczny, szklany, otwierany dach. Niestety w tym egzemplarzu go nie mam. Na panelu centralnym zredukowano o ponad połowę liczbę przycisków, oczywiście instalując ekran dotykowy, znany ze smartfonów. Ten jest akurat największy, ma 8 cali i może być obsługiwany gestami zaciśnięcia i przesuwania. Zarówno duży ekran dotykowy, jak i mniejszy 6,5 calowy jest zintegrowany z systemem komunikacji i rozrywki Sync 3. Można tu więc sterować dźwiękiem, nawigacją i smartfonem za pomocą prostych poleceń głosowych. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby mówiąc chcę kawę, muszę zatankować czy szukam parkingu, zlokalizować pobliskie kawiarnie, stacje benzynowe lub parkingi, znaleźć stacje kolejowe, lotniska i hotele. System współpracuje z Apple CarPlay i Android Auto oraz Sync App Link, który aktywuje głosowo wiele aplikacji na smartfony, np. Spotify. Ale jeśli nie lubisz ekranów dotykowych, to masz do wyboru również mniejszy, 4-calowy ekran połączony ze stacją dokującą MyFord, więc będziesz móc przechowywać, instalować i ładować urządzenia przenośne, czyli telefony czy nawigację. Z każdym ekranem otrzymasz łączność Bluetooth i 2 porty USB w standardzie. Z tyłu niewiele się zmieniło, może troszeczkę jest tu więcej przestrzeni na nogi, ale tak naprawdę tego nie poczujecie. W bocznych drzwiach mamy możliwość włożenia półlitrowej butelki. Zastanawiam się, czego jeszcze możecie nie wiedzieć o nowej Fieście. Może tego, że na przykład skórzane fotele, tutaj akurat jest łączona tkanina ze skórą, ale te w pełni skórzane są poddawane dziwnemu testowi, mianowicie rozlanej kawy i muszą się też opierać barwnikom z jeansów. Natomiast jeśli chodzi o koło kierownicy, jeśli jest pokryte skórą, również musi być odporne na kremy do rąk z filtrem UV. Dziwne? Nie, moim zdaniem w pełni uzasadnione.
Radość z jazdy. Nie, to nie pomyłka, nie mówimy tu o BMW, a o Fun to Drive, to jest hasło Forda. I oczywiście Fordy potrafią ucieszyć kierowcę. Niedawno jeździłam poprzednią Fiestą ST200 i zabawa naprawdę była przednia. Ta nowa wydawałoby się zwykła, choć w tym wariancie to jest wersja ST-Line, można powiedzieć bardziej usportowiona, jest naprawdę dość twarda na zakrętach, nie przechyla się jakoś denerwująco, jest żwawa przy przyspieszaniu. Pod maską pracuje 1-litrowy silnik 140-konny i naprawdę daje radę. A zawieszenie? No, czuć, że popracowano tutaj nad trakcją. Auto zachowuje się w zakrętach bardzo fajnie, jest przyczepnie. Wspomagane jest to na pewno przez system, który nazywa się bardzo tajemniczo elektroniczny układ wektorowania momentu obrotowego. Pod tą przedziwną nazwą kryje się taki system, który jest wspierany przez układ hamulcowy, który przyhamowuje wewnętrzne koła na zakrętach. Wszystko po to, żeby było jeszcze bardziej stabilnie. Tego oczywiście nie czuć, tej ingerencji elektroniki. Auto prowadzi się naprawdę bardzo pewnie i może to jest właśnie ta radość z jazdy w wydaniu Forda. Trochę statystyki. Otóż zgodnie z sugestiami dotychczasowych klientów Forda, Fiesta wyposażona jest w wycieraczki przedniej szyby, które czyszczą teraz o 13% więcej powierzchni, a drzwi wymagają 20% mniej wysiłku podczas zamykania. Ale dość tych cyferek. Zdecydowanie fajniejsze jest to, że otwór wlewu paliwa przekonstruowano tak, by zapobiec ewentualnej pomyłce przy tankowaniu. I jeszcze jeden ciekawy patent. Ochronna płytka ukryta w drzwiach, która wysuwa się, gdy drzwi się otwierają, zapobiegając uszkodzeniu lakieru podczas parkowania w ciasnych przestrzeniach. Auta z segmentu B stanowiły w zeszłym roku w Europie 20% wszystkich sprzedanych samochodów. Czy nowa Fiesta może powalczyć o ten rynek? Oczywiście. Nie tylko dlatego, że zadziała tutaj czynnik wow. Może to być na przykład kusząca cena wersji podstawowej, tej trzydrzwiowej z silnikiem 70-konnym. To jest cena 44 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. To tyle z upalnej Hiszpanii, w miejscowości Valladolid, gdzie odbywała się prezentacja nowej Fiesty. A, zapomniałabym, jeśli jesteście cierpliwi, to poczekajcie może na Fiestę ST, która pojawi się w przyszłym roku. Będzie mieć 200 koni. Ja poczekałabym.